Siemano, zobaczcie. Zobaczcie, co do mnie przyszło. Co to jest? What's this? Takie malutkie pudełeczko. Zobaczcie. 40 cm wysokości. To przecież jest tyle co nic. Ale słuchajcie, ja wiem co to jest. To jest Angvat F1, jak Formuła 1. Słuchajcie, no, zrobimy sobie unboxing. No wiadomo, to jest hulajnoga w okolicach 2000, poniżej nawet z jakimiś tam kodami. No ale to jest, też są na to kupcy. Też są na takie hulajnogi, wiecie, kupcy. Więc nie zawsze będą hulajnogi premium, ani średniej klasy, także te tańsze muszą być. No i co? No i pokażę wam co to jest. Takiego odpakujemy sobie, bo to dosyć dziwnie wygląda. Już zakładam kamerkę. Oś, kurde, pod pachę można sobie wziąć to. Nieśmiertelny nożyk. Dobra, tutaj hyc. Zobaczmy. Co to tam jest? Kurde, powiem wam, że nigdy nie miałem takiej małej paczki. Nigdy. O, ale to jest pudełko w pudełku. Kumacie? Kuźwa, Angvat. Nie no, elegancko. Elegancko to wygląda. Słuchajcie. Pudełko w pudełku. Jak matrioszka. Nie będę wyjmował chyba tego pudła. Czy wyjmujemy? Dobra, się rozpierdolimy do reszty. Tutaj nic nie ma, bo to jest pudło takie, wiecie, z przyczajki. O, proszę. Electric Scooter F1. To Formuła 1 chyba jest jakaś. NFC ma w takiej cenie 48V, 1000W. No i co? No i trzeba odpakować, no. Do maleństwa. Zobaczcie. Pierwsza rzecz. To jest jakiś błotnik. Śrubki już są tutaj naczepione. No, powiem wam, że wygina się. Ale nie chce się złamać. Także, no nawet dobrze wygląda. Spoko. Przerzucamy to dalej. Co my tu mamy? Sztyca, zobaczcie, ona jest taka połyskująca. No ładnie to się połyskuje. Ten napis w ogóle taki, że można, on jest wypukły. Oponki tam jakieś są. Ty, no kurde. Wygląda git. Wygląda git. Jeszcze jaka soczewka. Kurczę. Nie, no elegancko. Elegancko, ładnie zapakowane. No to postarali się. Tylko teraz tak, jak ja mam to wyjąć? Aha, bo to trzeba rozdupcyć. Rozdupczyć, nie no. Solidnie. Widzicie? Około 2000 zł. Ja wam powiem, ile to kosztuje potem. Dokładnie. Bo też się nie ogarniam w tym do końca. Wiecie, to są raz taka jest cena, raz taka. Zobaczymy. No ładnie spakowane. Dobra, trzeba to wyjąć. No. Trzeba to wyjąć. Widzicie? No powiem wam, że tutaj trzeba troszeczkę pogimnastykować się. Jest rebus. Nie wiadomo za co się złapać. I co, jak ja pociągnę za tą tutaj sztycę, to co się stanie? Aha, bo tutaj jest tak. O, trzeba uważać troszeczkę. No ale co, mam od razu całą podnieść? Dobra, całą podniesiemy. Upa. I pierdaty. Słuchajcie. Zobaczcie. O. No tak to wygląda. Złożona nawet niezła, 10-calówki, ale powiem wam, że takie fajne te 10-calówki. Chyba dętkowe. Wyglądają jakby miało 3,5 cala. Te opony, ale to są chyba 3-calówki. Natomiast zobaczcie. Nie ma balona. Nie ma balona, są równe. No spoko to wygląda. No ale złożymy. Złożymy i co? No i pokażę jak już będzie złożona. No przecież nie będziemy teraz się męczyć. No może jeszcze tą ładowarkę zobaczymy. Ile ona ma tam amper. No zobaczcie, papierologia. A co tutaj jest? Takie podziękowania? Co to? Ach chuj tam. Nic nieistotnego. Instrukcja. No po polsku nie. Wiadomo, instrukcja to kto tam czyta. No zobaczmy tą ładowarkę. 54 6, 2 amperowa. Ty. Co to kurwa jest? Co to jest? Nawet nie wiem co to jest. No ale słuchajcie, ona z wentylatorem jest. Z wentylatorkiem, 2 amperowka. No to nieźle. 3-pinowa.
jest git, ale co to jest, to ja nie wiem. To chyba jest do systemu, wiecie, do podnóżka. Tak mi się wydaje. No dobra, słuchajcie, no. Tyle z tego podpakowywania. Odpakujemy sobie już, znaczy złożymy ją i wtedy wam ją pokażę. No dobra, udało mi się złożyć tego Angwacika F1 New, bo to jest nowa, ulepszona wersja. Tam jest parę poprawek względem tej poprzedniej z zeszłego roku. I co wam powiem, no tu jest 48 V, 18 bateria, więc no wiecie, taki Joyer sprzed 5-6 lat. Także ten Kukin M4 Pro, coś w tym stylu. Wygląda jak wygląda, no zobaczcie, no ślicznie wygląda. No ale słuchajcie, od początku. Gripy Bida Edition do zmiany. Panel sterowania, wiecie, plus minus to jest od biegów. Klakson. A, może być. Ale wiecie, nie zawojecie światła. Mamy światła i zobaczcie, co się dzieje ze światłami. No, coś tam widać, ale słuchajcie, światła to nocą, zobaczymy. Światła nocą, bo teraz to tam chuja widać. DS, czyli Dual Single. O, jest, złapała ostrość. Dual Single, no to czyli nie, to nas nie interesuje. Wyświetlacz w ten sposób wygląda. Kwestia gustu. Pokazuje to, co ma pokazywać. Volty, kreski, baterii, S to single. 160 na godzinę, dobre. Nie, 150. Nie, no to chyba ja jakieś. Że tyle to jedzie niby, nie? Tripy, no i biegi, no czyli standard, jest nieźle. Manetka gazu, kciukowa, ale powiem wam, że ona jest dobra, tylko że trzeba uważać, bo można ją zahaczyć i ona wtedy ruszy, więc uważajcie na to. Troszeczkę się odsuniemy, bo widzę, że tutaj jeżdżą rowerkami. Hamulce linkowe i powiem wam tak, one chodzą miękko, fajnie, tylko że trzeba uważać na to, że ten tylny hamulec, przynajmniej w mojej wersji, jest tak mocno dojebany, że po prostu zarzuca wam, slajdujecie tą hulajnogą. Tarcze chyba 120. Zobaczcie, jakie oponki. Oponki to jest coś rewelacyjnego, coś pięknego. Dawno nie widziałem takich oponek. Bardzo przyjemne w obyciu i w jeździe. Takie trochę terenowe, trochę szosowe. Lampka, no to wiecie, no jest po prostu. I ona bardzo fajnie świeci w nocy, tylko nie jest zbyt mocna. To od razu muszę wam powiedzieć. No jeszcze jedna kwestia tutaj, zobaczcie. Tu macie port ładowania, nie wiem, czy go będzie widać. Może weźmiemy sobie, odsuniemy od strony słoneczka. O, zobaczcie, port ładowania. Widzicie, jest taki, trzeba go odkręcić i wtedy macie takie trzy piny. Nie da się go tak wsadzić, znaczy da się, no ale polecam wam go tak trochę wkręcić. Fajny porcik, ale pewnie to się oderwie z biegiem czasu. Macie tutaj po dwie lampki na stronę. Nie wiem, czy widać, chyba nie widać, coś słabo widać, no ale te oponki, zobaczcie, jaki błotnik. Ten błotnik chroni was, jest twardy, mocny, więc to nie jest Bida Edition. To od razu wam powiem. Przychodzi jedno takie do skręcenia, więc wiadomo, o, tu mi coś zwisa. Amorek z tyłu zabudowany taki, no, ale ten błotnik wygląda zajebiście. No i macie gumę macie, kurwa, nie wziąłem tego. Żeby zmierzyć tą hulajnogę, bo jest co zmierzyć, gdyż ta kierownica jest w chuj wysoko. Kurwa, chodzą ci ludzie, przeszkadzają tylko. Stopka bardzo dobra, bardzo mocna, więc na razie mówię, no. System składania, zobaczcie, ja tutaj sobie dam na trytytki. Ja dałem na trytytki, bo zobaczcie. Ja nie mam zaufania do tego systemu składania. To jest taki stary system, którego się nie za bardzo stosuje. Jest dosyć pokomplikowany, tu jest jakiś guzik, tu musi wejść tam. Trochę nie mam zaufania do tego. Uważam, że to nie jest najlepszy system składania, no ale jest jakiś i musi być, no. Jest taki po prostu stary, no. Dużo jest tych śrubek, ja nie jestem tego fanem. Lepiej będzie po prostu to skręcić i tyle. Kable dosyć zgrabnie pociągnięte. Zobaczcie. Jeden kabel tu, jeden tu i tu idzie taka gąsienica. Idzie gąsienica, schowana jest tam do środka, wychodzi tutaj elegancko. Powiem wam, że jak się skręca mocno w prawo, to ten kabel, o zobaczcie, hamuje. Nie można wtedy ruszyć tą hulajnogą. O, nie można, więc to mieć na uwadze.
bo to może być niebezpieczne przy skręcaniu w prawo. Być może to jest moja wersja, bo jest to naciągnięte jak baranie jaja, więc to miejcie na uwadze, jeżeli przyjdzie do Was taka hulajnoga z takim naciągniętym kabelem, że może być coś takiego, że jak w prawo skręcacie, to ona jest zahamowana. O, idzie, o, widzicie? Więc sobie wyobraźcie teraz, jak skręcacie maksymalnie w prawo i Wam hamuje. Także na to trzeba uważać. Tutaj, no tutaj wchodzi elegancko, to jest wszystko ładnie, guma, więc to jest git. To jest git. No to zawieszenie jest trochę dziwne, bo to już nie jest zawieszenie typu C, tylko teleskopowe, tak? Tak to mówią na to? Jakoś tak. Nie jest złe w odczuciu, bo ja już mam przejechane ponad 100 km nią, ale jest to zawieszenie, kurde, no, którego ja nie lubię za bardzo. Nie jest nowoczesne. Jest dosyć starego typu, no ale wiecie, 2100 zł. 2100 zł. Ale zobaczcie. Zobaczcie jaka opona. Zobaczcie, kuźwa jaka opona. Widzicie to? Jaki błotnik. Nic nie chlapie, bo jechałem już po deszczyku i wiem, że nic nie wychodzi z tego. Z przodu tak samo. Więc to jest błotnik. Może jest taki agresywny, wygląda jak wiecie, taki kabło. Nie każdemu może przypaść do gustu, ale on daje radę. No i zobaczcie, jak ten kapeć wygląda. No coś pięknego. Bardzo ładna hulajnoga. Zobaczcie jeszcze, jak się świeci. Chociaż wiecie, z tym świeceniem no to różnie bywa. No to widzicie, tutaj macie dwie czerwone lampeczki i to też jest jako kierunkowskaz, no ale troszeczkę dziwnie wygląda kierunkowskaz czerwony. Macie LEDy z boku, nie są programowalne, z tego co wiem, z tego co sprawdzałem, świecą się na żółto, ale spoko, bo nie ma nigdzie odblasków, wiecie jak w naszych przepisach jest, że muszą być odblaski, tu nie ma ich, więc jak się świeci na żółto, to jest niby jak odblask, nie? No i światło, wygląda na biedne to światło, ale świeci bardzo dobrze. Jedno z lepszych światełek, jakie można znaleźć w standardowej hulajnodze. To od razu Wam mówię. Kierownica modyfikowana na 3 zatrzaski, ja mam najwyżej i powiem Wam, że to jest bardzo dobrze zrobione, bo jak ustawicie sobie najniżej, to będzie praktycznie jak dla dzieciaka. Dzieciak, wiecie, może być tego wzrostu, a i tak będzie miał zajebiście tą kierownicę. Także dla dziecka dobre, ale nie jest za dobra moc dla dziecka, bo wiecie, ta hulajnoga jedzie 50 na godzinę. Ktoś powie, no niemożliwe, bo to przecież jest 1000 watów tylko. Otóż jest, ona zapierdala, ale oczywiście sprawdzimy to w odpowiednim czasie testem, no tym, speed testem na pilociku. Na pilociku DJI-a, czy rzeczywiście ona jedzie te 50 na godzinę. Bo na liczniku pokazuje 50, nawet więcej czasami. Tylko że za 2100 zł, chociaż ja widziałem coś po 1700 tank waty, więc nie wiem jak to jest, bo u mnie na stronie pokazuje 2100. Na stronie może pokazywać Wam trochę inną cenę, może jakieś są kupony, ale około 2000 zł musicie za to dać i w tej cenie no ciężko znaleźć hulajnogę o tych parametrach, przede wszystkim 18 baterii. Da się jakieś tam osomy, coś tam wiecie, wykminić. Osom generalnie ma lepszy system składania moim zdaniem, natomiast zawieszenie jest tutaj zdecydowanie lepsze. I to nie podlega żadnym wątpliwościom, przede wszystkim to tylne zawieszenie, które jest no, zajebiste, po prostu mięciutkie, chyba tylko troszeczkę gorsze od tego, co było w Kamikadze. Takie mam wrażenie, ale wiecie, no 200! Zajebista hulajnoga do nauczenia się także na wheelie, bo fajnie można sobie tutaj stanąć stopą i podrzucić sobie przód. Próbowałem, parę razy mi się udało nawet wheelie zrobić. Znaczy nie tak długo, wiecie, bo ja nie jestem fanem takiej jazdy, a też się nie uczyłem za bardzo, ale tu da się to zrobić. Także dla fanów jak najbardziej, tylko żebyście pod uwagę, że ten system składania dostanie po dupie. Te trytytki to i tak chuja pomogą. No ale wiecie, ja wolę mieć te trytytki niż ich nie mieć. Nie podoba mi się ten system. No nie podoba mi się. Ale hulajnoga całościowo mi się podoba. Podoba mi się. O, widzicie? Zobaczcie. No ładna jest ta hulajka. Ładna. Przede wszystkim ona jest fajna z designu. Taka agresywna. Drapieżna. Sprawdzimy zaraz. I tyle. I zrobimy drugi odcineczek z testu zasięgu. Zobaczymy, ile ta bestia wytrzyma. Ja stawiam, że około 50 km powinna wytrzymać przy prędkości 30-35, ale uwierzcie mi, nią się tak jeździ stabilnie, że nie chcecie jeździć 25 ani 30. Chcecie im jechać w V-Maxa. Chcecie cały czas, wiecie, full maneta, bo
Ja praktycznie cały czas jeżdżę full maneta. 50, 45 i tak dalej. Fajny jest też tutaj tempomat. W ogóle fajnie, że jest, bo u mnie w Thunderze nie ma. No to co, wsiadamy, nie? Wsiadamy i jedziemy, nie? Jeszcze Wam zrobię takie ujęcia z bliska, żebyście zobaczyli. Czy coś pominąłem? Chyba nie. Chyba nic nie pominąłem. A, jeszcze jedna rzecz. Jak Wam się podoba mój nowy obiektyw? Nowy obiektyw, nowy aparat. Nakręcam to Lumixem S9, czyli pełną klatką. Zobaczcie. Ostrość mogę sobie dobrać. Także teraz postanowiłem, że te kadry takie bliższe będę nagrywał Lumixem, a po prostu jazdę, wiadomo, z DJI Action 5. O, no ładnie to wygląda. Także parę ujęć Wam zrobię. No słuchajcie, jestem z powrotem. No i powiedzcie mi, jak się podobał Wam, to napiszcie mi ten kawałek wstępu, to znaczy to opis mój i to opowiadanie o tej hulajnodze nagrywane tym Lumixem. Czy rzeczywiście jest lepiej niż taką kamerką sportową, czy gorzej? No wiecie, no taki Lumix, no to jest pełna klatka, no to co możecie się spodziewać? No wiadomo, w ostrych. W gorszych warunkach oświetleniowych na pewno to będzie wyglądało lepiej. Co jeszcze Wam nagram w ogóle? Ale teraz jeszcze trzeba ruszyć. No. A, jeszcze jedna rzecz. Zobaczcie, luzów. No nie ma praktycznie. Ja troszeczkę pojeździłem. Nie widzę póki co żadnych luzów. Jest sztywno. Fajnie, że wiecie, można wysoko mieć kierownicę. No, jedziemy. No, może troszeczkę wyżej ustawię jednak. Może troszeczkę świata chcecie zobaczyć. O, tak będzie dobrze. Tak będzie dobrze, zobaczcie. 1000 watów. Wiecie, no ostatnio testowałem tego GoSoula. Nie pamiętam, chyba 1100 miał watów, ale ja Wam powiem, że ta hulajnoga zdecydowanie mocniej rusza niż GoSoul 2, który ma niby 1100 watów, więc ja nie kumam tego. Ona rusza troszeczkę jak Harley Tiger Evo GT, czyli tak dosyć agresywnie, ale nadal to jest sinus. To jest sinusoidalny sterownik. Jest coś w tych Angwatach takiego, że może nie każdy ma zaufanie do tej marki, no bo wiecie, przyzwyczajeni jesteśmy do Kukirinów, Joyorów i tak dalej. Natomiast Bogdan Hula ma Angwata, chyba C1, ale nie jestem pewny, czy na pewno C1. Wiem, że dwusilnikowego ma, który tam rozpędził się tam do chyba do 50 czy 55, ale mógł on jechać szybciej. I powiem Wam, że byłem pod wielkim wrażeniem tego Angwata Bogdana, jego zawieszenia. Rzeczywiście tutaj jest podobnie. Jest trochę gorzej ze względu na to, że nie ma tego C zawieszenia, ale pod względem ogólnego zawieszenia jest podobnie. Jest mięciutko, jest fajnie. No i tutaj postarali się. O, zobaczcie, jak się rozpędza. Zobaczcie. Na blacie już pokazuje 47. 50 już pokazuje. No załączył mi się tempomat, ale on może jechać jeszcze szybciej. No ale tempomat oczywiście mi się kurwa załączył i chuj, nie mogłem więcej dać w palnik. I bateria też nie jest pełna. Więc nie sugerujcie się tym. Może on wyjechać troszeczkę mocniej może jechać. Generalnie trzeba skręcić taką hulajnogę, no to wiecie o tym. Bo jak na przykład wyciągacie Harley'a, czy nawet tego Soma, to za bardzo nie trzeba nic robić, tylko skręcić kierownicę. Tutaj, no to wiadomo, trzeba skręcić tę kierownicę, troszeczkę krzywo mam ten wyświetlacz. To jest bardzo dosyć takie miękkie są te do trzymania tego wyświetlacza, no więc można go sobie ustawić.
Tu trzeba troszeczkę rzeczywiście więcej przykręcić, to znaczy więcej, trzeba sprawdzić śrubę. Śruby trzeba, wiecie, tam gdzie są przy kołach jakieś. Generalnie nie musiałem za dużo dokręcać, właściwie nic prawie, oprócz może 2-3 śrubek, ale i tak uważam, że przy takich hulajnogach jak Angvat, no trzeba to sprawdzić. Lecimy coś zjeść. Ciekawe, czy mi starczy baterii. Jadę, no 30, nie no starczy mi, chyba starczy. Ale test zasięgu sobie zrobimy w tygodniu jakoś. Słuchajcie, ostatnio był ten zlot w Łodzi. Ponad 35 osób było na tym pierwszym zlocie. W drugim zlocie było poniżej 20, ale nadal chyba 17, coś takiego. I powiem Wam tak, dużo montowania było dla mnie, dużo pracy, dużo materiału. Sami widzicie, możecie wejść, zobaczyć, 4 części wyszło z pierwszego dnia. A i tak uciąłem to, bo gdybym nie ucinał, to miałbym materiał na 7 godzin. Więc wiecie, no już takie jeżdżenie i pierdolenie tam w niebo to już usunąłem, nie? Wyciąłem, bo po co ma takie coś być? O kurde, fajnie rusza. Jedzie fajnie. No, także macie tam 4 części, ale będzie jeszcze odcinek następny ze zlotu, czyli z 2 maja, bo muszę Wam powiedzieć jasno, no ja chciałem wszystkich zaprosić na dalszą trasę, no bo jak już przyjeżdżacie raz do roku, no to żebyście jechali, wiecie, dalej gdzieś, a nie wiecie, po Łodzi i nara. Więc zabrałem drugiego dnia troszeczkę dalszą trasę. Znajomych, którzy mają troszeczkę mocniejsze sprzęty z większą baterią. Więc tak naprawdę tam to były X1, no był nie X-y, Tandery, Roworony i tak dalej, nie? Więc niedługo wpadnie odcineczek. Było bardzo fajnie, bardzo śmiesznie i nie no, zajebiście było po prostu. Podobało się. Bardzo wymęczyłem tutaj kolegę Żbika ze Szczecina, który jak stanął przy tym sklepie, chyba Dino to było, usiadł na tej hulajnodze, to się załamał po prostu, że zrobił prawie 100 km. Także, a dzień wcześniej też praktycznie prawie 100 km, więc no nie ma ze mną lekko, ze mną to są długie trasy, wyczerpujące. Ale mam nadzieję, że miło wspominają, także Zielona Góra, pozdrawiam, Oski, że to miło wspominacie po prostu te trasy długie, może męczące, ale słuchajcie, ale w pamięci będzie fajne, że fajnie było. Być może kiedyś wymyślicie coś lepszego, zobaczymy. Póki co to była taka pierwsza edycja, no i chuj, kurwa. No i czerwone, trzeba się zatrzymać, a w pizdu. No, także, co, coś dzwoni? Nic. Także udany był majowy weekend, bo wiecie, dzisiaj już mam chyba 10 albo 9, więc zaraz będę miał tego Osoma K20, tak, dobrze mówię, na testy, więc także fajny był zlot, jeszcze będzie ten materiał z drugiego dnia zlotu, no jeszcze ten materiał muszę zmontować. Jeszcze Roworona testu zasięgu nie zrobiłem. W ogóle ten Roworon to już ma prawie 500 km przejechane. Także bardzo szybko się nabija kilometry. Zresztą przez sam zlot nabiło się około 200. Więc u mnie to szybko, że tak powiem. Ale ładnie. Ale ładnie. No, bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Zobaczcie, jak ładny zachód jest. No, super. Podobało się ścieżki łódzkie i tak dalej, więc zapraszam. Tutaj wbrew pozorom nie jest źle. Chyba w Warszawie jest tylko lepiej i może w Trójmieście. Chociaż Trójmiasta nie pamiętam dokładnie, ale pamiętam, że tam macie, wiecie, tą trasę, nie? Z Sopotu chyba do Gdyni i tak dalej. Opa, ale fajnie się jedzie nim. Jest taki dynamiczny, taki miękki, no takie coś ma w sobie ten Angvacik. No słuchajcie, no sprawdzałem konkurencję, co można mieć za około 2000 zł, nie? Wiecie, no polecanie hulajnóg w takich kwotach bardzo budżetowych dla początkujących czy dla osób, które po prostu nie chcą wydać więcej pieniędzy, nie jest łatwe, ponieważ to jest wybór między czymś a czymś, to jest kompromis. Wiadomo, jak ktoś ma dużo pieniędzy, to sobie może kupić jakiegoś tam 72 voltową, nie 60 i tak dalej, to jest zawsze łatwiej. Natomiast ja już troszeczkę pojeździłem tymi hulajnogami i powiem Wam tak, no ja widzę minus tego Angvata, ale widzę też plusy. Minusem dla mnie jest to, że na pewno gdzieś jest to archaiczne zawieszenie
starego typu. Ono nie jest złe, żebyście wiedzieli. Tylko, że tutaj jest ono takie, że lepiej przesmarować jest ono je niż nie, bo może wam wiecie, coś tam po jakimś czasie jakieś dźwięki wydawać. No. Gdzieś jest ten ograniczony ten skok. Fajnie, że miękko wybiera te małe nierówności, te takie krawężniki, to faktycznie muszę przyznać. Natomiast wiecie, jak macie zawieszenie typu C, to ono lepiej wchodzić, że tak powiem, w takie dziury, no po prostu. No jest co inaczej wyprofilowane. No tutaj jest to takie no wprost, tak jak kierownica idzie, no to zawsze jest, nie wiem, no jest to dla mnie archaiczne, dla mnie to jest brzydkie zawieszenie i po prostu i tyle. No chyba, że macie dwie lagi, nie? No to też jest inaczej, ale nie podoba mi się. Nie podoba mi się. Natomiast to nie jest argument na nie, bo komuś może się podobać. No. Wiem, że są ludzie, którzy nie lubią zawieszenia typu C. Oh. No, wjeżdżamy tutaj. Ktoś może po prostu nie lubić tego zawieszenia. O, dobra, mięciutko, mięciutko. Tylne zawieszenie na pewno jest bardzo miękkie. To jest zupełnie niebo a ziemia. Nie sprawdziłem, ile LBS tam jest, ale mi się wydaje, że może być tylko 1500. Jest bardzo miękka, bardzo miękka. Ona nie ma dużego skoku, to weźcie pod uwagę, ale jest mięciutka. Może to jest taki skok jak 135, jak ktoś wie, o co chodzi. Ale jest dobrze, jest dobrze po prostu. Nie, kurde, no nogi nie bolą, no jeździ się przyjemnie, no. Na pewno przyjemniej niż Osomem. I powiem wam jeszcze więcej. Nawet wygodniej mi się jedzie niż Kamikaze. W Kamikaze Kamikaze jest bardzo miękką hulajnogą, bardzo fajną, ale stoi mi się lepiej na Angwacie. Nie wiem, czy to jest kwestia z tego, że dalej mogę tą nogę wysunąć przez ten podnóżek. No nie wiem, ale stoi mi się zajebiście. W ogóle się nie męczę na tej hulajnodze. Na Osomie bardzo się męczyłem. Ale to ja się męczyłem. Może ktoś mniejszy by się nie męczył. Dla mnie było bardzo mały ten dek. Tutaj jest ten dek taki wystarczający, no. Także jest bardzo wygodna. To jest coś, co już zauważyłem u Bogdana w jego Angwacie. Że jak na tą klasę urządzeń, to one są, robią naprawdę dobre wrażenie pod względem takiego stania, trzymania się. To jest bardzo przyjemny, że tak powiem, profil tego wszystkiego, ale niestety to widzicie, zabezpieczenie, no, czy te lagi dwie, no to jest archaizm. Od tego już się odeszło jakieś 4 prawie lata temu, teraz coś będzie z 4, no. Odkąd wychodziły te Kukirin G2 Pro i tak dalej, to już wtedy pamiętam, że nastała w tych tańszych hulajnogach moda już na zawieszenie typu C. To jest rzeczywiście trąci archaizmem, ale to nie znaczy, że wiecie, wam się zaraz rozjebie ta hulajnoga, bo tak nie będzie, no. Tak nie będzie. No, oczywiście musicie dbać o to, żeby zakręcać wszystko i tak dalej, sprawdzać co jakiś czas, bo to wiecie, no nie są przelewki, no. Pokażę wam, o ile będzie troszeczkę ściemni się, jak wygląda światełko, kierunkowskazy i tak dalej. No kierunkowskazy świecące na czerwono, no nie, no to nie jest dobre, ale no dobra, no ktoś powie, no lepsze to niż nic. Ja uważam, że jakby nie było nic, to też by nie było źle, ale może lepiej faktycznie, że takie coś jest, ale to tylko wiecie, dla wglądu, jak macie jakichś znajomych, z którymi jeździcie i oni wiedzą, że to ten kierunkowskaz czerwony to jest kierunkowskaz, a nie wiem, stop, to wtedy tak, ale tak na ulicę wyjechać, no to wiecie, ktoś może w ogóle nie wiedzieć, kto jedzie za wami, że to jest kierunkowskaz na czerwono się świecący, więc weźcie to pod uwagę. Światło generalnie ma piękny kształt, czyli to jest taki magic shine'owy kształt, nie jest za mocny, ja myślałem, że jest mocniejszy, ale tak jak pojeździłem troszeczkę, to jednak ta lampka nie jest za mocna, natomiast ma ładny ten kształt po prostu tego światła i zresztą wam pokażę. Kurwa, wypierdalaj z mojego oka. No pierdolę z tym uchami, ale jest pięknie. O, cudownie. Cudeńko. No zobaczcie, wjeżdżam w muldę, no ja mięciutko, mięciusieńko, wspaniale. Nie no, jest super pod tym względem. Także, no mówię, no 2000 zł, 200, coś takiego, może 1700, bo ja widziałem też za takie ceny, więc weźcie pod uwagę też cenę za tą hulajnogę, no. Ja mogę ją polecić w
tej cenie. Moim zdaniem, oczywiście, no można jakieś osoby znaleźć, oczywiście ktoś powie, a na Oliksie znajdę, no dobra, ale ja mówię o takich zakupie, wiecie, w sklepie, jakimś Geekbuyingu czy Bangucie, bo to jest w Banguta, Bangut mi ją dał jako deal, także, ale nie mam jakiegoś tam, wiecie, scenariusza czy coś w tym stylu. No po prostu mam powiedzieć o niej, co uważam, plusy, minusy i tak dalej, więc to jest spoko. Są być rzetelni, więc fajnie, że tak podchodzą do sprawy. Wiecie, no. Zobaczcie, cały czas pruje 4 dychy. Bo tą hulajnogą się zapieprza i się nie czuje tej prędkości. Bardzo przyjemna, naprawdę. Mega. Mega mi się podoba. Moje ulubione miejsce, czyli takie, które kurwa nie mogę nigdy wyjechać. Sznela, no kurwa. Do lewej jadę już, no. Dawaj tą Skodą. O, jedziemy. A może w las jechać? Nie, w las jedziemy przy teście zasięgu. Porównam ją do Kamikadze. Ale jeżeli miałbym wybrać teoretycznie tą hulajnogę, czy sama Gosoul 2, to wybrałbym tą hulajnogę z jednego względu, no w sumie z dwóch. Po pierwsze bateria. O, popisy. Po pierwsze bateria 18,2 Ah, tak? Uwierzcie mi, jak ważycie poniżej 70 kg, to spokojnie robicie to 50-60 km. Ja zrobię test i moim zdaniem zrobię około 50 km nią, jadąc tak 35 na godzinę. Taką mam nadzieję przynajmniej, żeby mnie nie zaskoczyła potem. Natomiast Gosoul 2 jest fajną hulajnogą, bardzo dobrze wykonaną, ale ta bateria jest taka stricte na miasto, że wiecie, no po mieście ok, te 30 km szybszym tempem zrobicie, no. I to jest wszystko, no. Dla kogoś to może być wystarczające, jak najbardziej. I wtedy wiecie, no, jak najbardziej warto za te pieniądze. Natomiast jak ktoś chce troszeczkę zasięgu, chce troszeczkę, wiecie, mieć tego zawieszenia i chce mieć troszeczkę szybszą hulajnogę, a jednak wcześniej, no musi, nie ma pieniędzy albo nie chce wydać więcej, no to ja nie znam lepszej chyba hulajnogi, bo uważam, że te Kukiriny G2, które mają 15 baterię, to raz, że mniejszą baterię mają, dwa, że szybsze to raczej nie są. Chociaż bym sprawdził, szczerze powiedziawszy. A 3, no to jest Kukiri, no już nic oryginalnego. W ogóle tutaj ten profil opony jest zajebisty. Mi się wydaje, że to są oponki, one wyglądają na 3-calowe, znaczy wyglądają na 3,5 calowe, czyli te większe, te coś jak macie w nami Klimie, czy te opony PMT szersze, ale one chyba są 3-calowe jednak. O, zdążę, więc one są szersze, te opony, mają taki fajny profil, one są takie agresywne, także bardzo mi się podobają te oponki. Ale ten silnik najbardziej robi na mnie wrażenie, no bo to pokazuje, że 1000 watów nie jest równe 1000 watów. To pokazuje, że to, że wasza hulajnoga ma tam niby 1100 watów, nie oznacza, że będzie szybsza niż ta, co ma 1000 watów. Pewnie to jest kwestia też KV silnika i tak dalej, więc wiecie, bierzcie to pod uwagę. Ona szybciej się rozpędza niż Gosoul. Także no, jestem zaskoczony. No i jest większa. Gosoul jest bardzo taki odbijający, ma te sprężyny. Tam weźcie to pod uwagę, że to jest bardziej deska, no. Oczywiście one się uginają, ale to nie będzie ten poziom, co tutaj. Opa. O, ale zapierdala! Hamuj, bo się wyjebiesz. O. Zobaczymy, czy zdążymy na zachód słońca. Będzie ciężko, no ale zobaczymy. Prójemy, ile fabryka dała, tylko żeby starczyło na powrót. No, zamknąć tam mordę. Te wsiowe psy.
Dobra, jedziemy. Jazda. Zobaczcie, jak on się kuźwa rozpędza pod górkę i to bardzo mocną górkę. O, już jest ten tempomat. Tempomat bardzo szybko łapie. Więc nie ma zmiłuj, no. Jak chcecie zapieprzać, to raczej bez tempomatu. Chociaż ten się rozpędza. Ale dlatego się rozpędza, żeby pod górkę. Jedzie jeszcze szybciej. Nie no, fajnie ten tempomat. Przyspiesza. Dobra, trzeba skręcić. O, opa. Fajnie hamuje, fajnie. Silnik hamuje zajebiście. Podoba mi się ta hulajnoga. Chyba sobie ją zostawię. Bo nie no, jest zajebista. Robi dla mnie dobre, pozytywne wrażenie, chociaż muszę być szczery wobec Was. Jak wyjąłem tą hulajnogę i tak popatrzyłem na ten system składania, na to wszystko, to tak sobie pomyślałem, no nie jest to nowoczesne wydanie, to na pewno, i ma taki strąci archaizmem, ale jak już się jedzie nią, to się tego nie czuje. Fajna jest, tylko ten cyferblat, co mi pokazuje 150 na godzinę, no to jest to samo, co było w Osomie. Oni tam popłynęli. To jest 150 na fantazję. Szkoda, że ten licznik nie jedzie do końca tych 150. Ciekawe, czy on jest w ogóle ma możliwość taką pokazania. Może jakby jakiegoś węska wsadzić, baterię zmienić, to może by tam pokazało te 150. No zobaczcie, jak fajnie wjeżdża się pod górkę. O, hop, hop, hop. Potem Wam pokażę, jak pracuje zawieszenie. A to nagram sobie z Lumixa, bo to będzie lepiej wyglądało. To jest jedna z nielicznych hulajnóg, przy której jak się jedzie szybko, to czuję, że jestem bezpieczny. No dobra, oczywiście pokażę Wam nieoficjalnie max speed, tylko że to jest pół baterii jakieś, troszeczkę mniej, bo 40 ile? 6-7 V? Ile tam jest tych voltów? Tak realnie. No zaraz się... O, 49 V, czyli około pół baterii. Macie tutaj zjazd śmierci, ja to nazywam, czyli po prostu zjazd taki, że to nieoficjalna będzie prędkość tutaj. Bo tutaj oczywiście zawsze można wykręcić więcej niż fabryka pokazuje. Kurwa, jedziesz czy nie? Dobra, jedzie tam. Dobra, jedziemy. Jedziemy, jazda. Nieoficjalny ma top speed. O, zobaczcie, widzicie? 50 na godzinę. Kurwa, ten jebany tempomat musi się załączać. No widzicie? Ja nie wiem, czy ona by pojechała więcej, bo jebany tempomat mi się załącza. Ale 50 pokazało, ale tak samo 50 pokazuje na płaskim, więc nie wiem. Chyba ten tempomat mi tutaj wyhamował tą hulajnogę. Ale ładne niebo się robi. Ulala, ulala. Chyba zdążę. Dobra, jedź. Słuchajcie, no to jest prezentacja tylko. Ten film będzie trwał do pół godziny. Pewnie go potnę. Nie będę Was przecież męczył tymi podróżami. Zobaczcie, jakie niebo. Cudowne. O Jezus, jakie piękne słońce jest. Ja pierdolę, chyba zdążę. Obym zdążył, kurwa. Tylko żebym się nie wyjebał. O. Jedź, już coraz bliżej. Jeszcze jakiś kilometr. Może mniej. Dojeżdżam tutaj i zaczynam oszczędzać baterię, bo wiecie, ja nie wjechałem na pełnej baterii. Więc ja muszę jeszcze trafić do domu. I chuj, nie zdążyłem na zachód. Ale będę miał i tak ładne niebo. Poświatę. Za drzewami się jebane schowało. O, ale pięknie.
No dobra, tutaj się zatrzymamy. Przy drzewie. O, opa. 13,5 km zrobione. Dobra, słuchajcie. Nagranie zrobimy sobie. Kładziemy kask na rękawiczkach, nie na ziemi. Pamiętajcie. No dobra, kończymy na razie i przechodzimy na kamerkę. Dobra, jedziemy dalej. Jedziemy dalej. Może potem wam jakieś ujęcie nocne zrobię. Kurwa! Zobaczcie, widzicie? Chciałem skręcić w prawo i chuj się zatrzymał. Także no ten kabel to jest kurwa naprawdę wkurwia mnie już. O Jezus, wkurwia mnie ten kabel. No po prostu nie można skręcić. Trzeba uważać na to, albo nie wiem, wyciągnąć może ten kabel jakoś. Nie wiem, czy się da to zrobić, czy nie. No ale to mnie wkurwia. Oczywiście to nie może być jako minus, bo wiecie, jak się jedzie, to się kurwa nie skręca, wiecie, na hama. Prawie, że nie wiem, 90 stopni. No ale mimo wszystko, kurwa. No to mnie wkurwiło. No już, następny. Dobra, jedziemy. Trochę robi się ciemno. No, oczywiście nie schowa się. Stoi zadowolony przed posesją. Tak jakby ta droga, ta ulica to była także jego częścią. Nie, nie jest twoją częścią. Twoją częścią jest tylko to wokół Dorowu. A nie kurwa, że ulica też. A oni myślą, że jak tu mieszkają, to oni mogą się tak kurwa stać. No dobra, tempomat załączył się. 47V na włączonym tempomacie. No to wiecie, ja na Joyorze robiłem na 47V jeszcze spokojnie 20-25 km. Myślę, że tutaj spokojnie starczy na powrót, chociaż na powrót będzie około między 14-20, już nawet nie pamiętam. Ale trzeba będzie uważać, no. Natomiast weźcie pod uwagę, że ja pruję tutaj, no. Ja poruję, więc w sumie jak tam wystarczyło mi na 20 km, 25, ale jechałem 25 na godzinę. No nie wiem, zobaczymy, czy mi starczy. Nie jest naładowana, mówię, do pełna, więc zobaczymy. Myślę, że starczy. Najwyżej będę się czołgał. No co do zlotów, no jak będziecie chcieli jakiś zlocik jeszcze, no to wiecie, no. Remiza strażacka. Jakieś zloty, coś, to ja jestem zawsze chętny. I może nie zawsze chętny do organizowania tych zlotów, bo powiem wam, że to dużo kosztuje, nerwów i tak dalej, ale mówię, no takie zloty, takie 10-20 osób, no to okej, spontaniczne. Już teraz mam przetarcie, że po prostu wiecie, nie ma problemu z pałami, więc spoko, więc można robić duże zloty. Oczywiście, no gdyby to był zlot na 100 osób, no to już wiecie, no to grubsza sprawa. Powiedzcie mi, co byście chcieli, żebym nagrał jeszcze? W ogóle jeszcze mam taką myśl, żeby nagrywać w 30 klatkach, tak? 25 może, bo w sumie 25 mam aparat mi nagrywa, ten Lumix, nie wiem czemu nie mam wyboru 30, tylko jest 25 i 50. Ewentualnie Full HD, chyba Slow Motion 120. Ale ciekawi mnie po prostu kręcenie w 30 klatkach, czyli bardziej filmowym klimacie. Ale to ładnie jest. Kuźwa, zobaczcie jak ładnie. W bardziej filmowym klimacie, ja to nakręcam w 50 klatkach, więc to jest taki
standard europejski, bo palowski chyba jest 60, z tego co pamiętam, europejski 50, no i to 50 to wiecie, to fajnie się ogląda w 50 klatkach, bo to ta płynność obrazu jest bardzo duża i jak ktoś po prostu jest wyczulony na takie rzeczy i lubi po prostu dobrze, tak wiecie, ten obraz nawet się wydaje ostrzejszy w 50 klatkach, chociaż on nie jest ostrzejszy, bo jest po prostu tej samej rozdzielczości, ale jednak ta płynność sprawia, że nie rozmazuje się ten obraz tak bardzo. I no pytanie, czy wolicie styl taki bardziej, wiecie, filmowy w 30 klatkach, czy tam 25, czy wolicie jednak ten styl taki wiecie, nowoczesny, opera mydlana, 60 klatek, 50, te sprawy. Wiecie, to tak jak z grami, nie? Niektórzy może lubią te 30 fps-ów, no ale nie da się ukryć, że 60 no to jest 60. Z drugiej strony, jak chodzicie do kina, no to tam macie chyba 24, z tego co pamiętam. Więc no też tam nie ma 60. Chyba że w jakichś tam animowanych filmach. No kurde, no nie podoba mi się ta bateria. Zobaczymy, czy mi starczy. Idziemy do McDonalda. No i co? No i zabieram się do domu na montowanie. I już. Dzisiaj jest sobota. To powinniście mieć ten film już w niedzielę rano. Moja opinia jest taka, że robi pozytywne wrażenie ten Angwacik. Naprawdę super hulajnoga. Za te pieniądze mega, mega. Wiadomo, więcej by się chciało, ale nie za te pieniądze. Za te pieniądze nie znajdziecie nic lepszego. No i takie są fakty. No dobra, wbijamy. La. O, jest miejsce jeszcze dla mnie. Jest dla mnie miejsce. Gdzie ta karta jebana? A tu jest. Przykładacie kartę do wyświetlacza i się wyłącza. Ja wcześniej debil naciskałem ten power niepotrzebnie. Dobra, lecimy. Lecimy zeżreć. No zobaczcie. Słychać mnie? Zobaczcie, jak wygląda ta światełko. No bardzo dobrze, zobaczcie, jak ładnie oświetla. Ładne odcięcie ma. Wyświetlacz ładnie też się świeci. No zobaczcie, jeszcze stopy. O! Widzicie, dwie kolejne lampki się zapalają. Jeszcze zobaczcie kierunek. Kierunkowskazy tak wyglądają. No widać, ale to nie jest nic rewelacyjnego. No ale piszczy to przecież wiadomo, że wciśnięte. No i tak to wygląda. O, proszę bardzo, jeszcze zbliżenia, te żółte, piękne LEDy. No ładnie wygląda. Zobaczcie. Pięknie. Przyznajecie. No dobra. Także dzięki za oglądanie. Do następnego. Oglądajcie. I będziemy wiedzieć. Oglądajcie. Zobaczcie. Jeszcze powiedzcie mi, jak wam się podoba moja nowa kamerka. O, zoomujemy sobie. Można oddalić. Jak kamerka się spisuje. Ładnie, nie? Wszystko ładnie nagrywa. Super to wygląda. Ale słuchajcie, jeszcze nagrałem kamerką sportową dla porównania. Zobaczcie, jak kamerka sportowa nagrywa. No też nieźle, bo wiecie, jak jest oświetlone coś, to dobrze wygląda. Kurwa, już jedzie debil jakiś, no. No chuj, kurwa, tu jedziesz, kurwa, idioto. Kółka zatacza, kurwa, zapierdala. No. Także zobaczcie. Tak wygląda nagranie z kamerki sportowej. Też nieźle, widać jakąś różnicę? No widać. Na korzyść oczywiście Lumixa, ale nie wygląda to źle. No, nie wygląda to źle. Ale jest więcej szumów.